I siemano, witamy na następnej wyprawie w porze monsunowej. A jesteśmy gdzie? Monsunowej, w Lideco. A gdzie jest Lideco? W Wietnamie i właśnie Wietnam przywitał nas wspaniałą, przepiękną, deszczową pogodą, także super, azjatycki peszek, kontynuujemy. I jest to jedno z największych azjatyckich opuszczonych osiedli, więc musicie to zobaczyć, będziemy się rozdzielać, chodzić tutaj parę godzin, ponieważ jest tak ogromne jak miasto, ale o tym zaraz. Przecież to jest miasto. W sumie to jest miasto, tak jak dzień. Jedziemy z dzisiejszym odcinkiem. Lideco to ekskluzywne opuszczone osiedle w wietnamskiej dzielnicy Hanoi, gdzie do 2012 roku wzniesiono ponad 600 willi w stylu francuskim. Miało być pięknym miasteczkiem z ogromnymi domami, ale zostało porzucone tylko co było powodem. Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że z powodu szybkiej urbanizacji kraju wartość willi spadła w krótkim czasie do ich 50%, a inwestorzy zrezygnowali z dalszego finansowania, aby nie ponosić większych strat. Prawdopodobnie też deweloper przekroczył czas budowy, za co właściciele chcieli uzyskać odszkodowanie, a on, aby go nie zapłacić, że tak powiem, zoptymalizował koszta. Finalnie skończyło się na tym, że ponad 600 niedokończonych willi pozostało opuszczonych. I to jest takie pomieszanie, splątanie do tego stopnia, że kierowca, który nas tutaj przywiózł, przejeżdżał przez bramę, który pilnuje ochroniarz. Także to jest z jednej strony właśnie ekskluzywne osiedle, pełne urbexowych budynków, których właśnie za chwilę będziemy szukać. To jest w ogóle dobry motyw, co? Na środku sobie rośnie palma, a tą część znowu ktoś odnowił. Niektórzy ludzie, tych, których stać, po prostu dokończyli te budynki i mają naprawdę fajne mieszkania, a ci, których nie stać, albo po prostu się wprowadzili na dziko, no można powiedzieć, że koczują w czymś takim jak to. Słuchajcie, partnerem dzisiejszego odcinka jest Hammer, a ja do was przychodzę z czymś, co już dobrze znacie, a mianowicie telefonem Hammer Construction 2 5G Military Edition. Pewnie pamiętacie, że ten telefon był z nami w Stanach Zjednoczonych, gdzie nakręciliśmy odcinki te wszystkie o kosmitach, ale świetną sprawą jest to, że on posiada termowizję, noktowizję, dalmierz, można powiedzieć, że nawet poziomicę, więc do budowy również się przyda. Dawaj sprawdzimy, jaką powierzchnię miał salon tutaj. Odpal ten dalmierz. 12,86. No i teraz jeszcze raz to zrobimy. Tak, na szerokość, to nie? Na szerokość, żeby nie kapić tylko w okno. 8,91, czyli 114 metrów. 114 metrów miał Samej podstawy. samej podstawy, a pięter mamy raz, dwa, pięć chyba, no. Hammer jest polską firmą, która przygotowała dla was w linku poniżej kod rabatowy na całą serię Construction, więc naprawdę warto tam zajrzeć i zobaczyć, co mają do zaoferowania, ponieważ my z tego telefonu korzystamy, jak wiecie, na wielu wyprawach i naprawdę się sprawdza. Proszę bardzo, jest szansa wykupienia takiego budyneczku. On zostanie odremontowany, zakładam, że właśnie na koszt zainteresowanej osoby. I w momencie, kiedyście się na przykład zdecydowali, proszę bardzo. Pyk, własna brama, mur obronny. Słuchajcie, nie znalazłem, ile miały kosztować te budynki. Za to znalazłem informację, że w latach, kiedy to budowano, w Wietnamie panowała jakby bańka właśnie mieszkaniowa, nieruchomości. I wielu ludzi, która kupowała te budynki, nie chciała tutaj mieszkać, tylko kupowała to po prostu stricte spekulacyjnie, na zasadzie coś jak nasi fliperzy. To jest taki gorący kartofel i to już jest przerzucanie, więc ten, kto zostanie z tym gorącym kartoflem, czyli tak jak w tym wypadku z tym niedokończonym budynkiem, no po prostu traci pieniądze, no bo mówiąc brutalnie. W gorszej sytuacji byli ci ludzie, którzy chcieli naprawdę tutaj zamieszkać, a deweloper zaczął mieć problemy finansowe, a tutaj jeszcze prawo wietnamskie jest skomplikowane. I w pewnym momencie ten pociąg odjedzie tak daleko cenowo, że takie normalne żuczki, które pracują, chcą założyć rodzinę, chcą mieszkać po prostu na swoim, nie mają szans na kupno tego mieszkania. Plac zabaw, z którego nikt nie korzysta. Jest świnka, która daje szczęście. Jest tam piesek, kurka, małpa. Zobaczcie, boisko do koszykówki. I widać, że boisko jakby kompletnie nikt tutaj nie gra w kosza, bo nawet ten kosz jest zarwany. Już taki widać, że zmęczony przez lata. Naprawdę mieli fajny pomysł, tylko no nie wiem jak to nazwać. Nie dogadali się. Co któryś domek jest wykończony i
I zakładam, że to nawet nie jest dla tych ludzi jakby stałe mieszkanie, tylko jakieś takie dodatkowe po prostu, tak? No bo to mieli być naprawdę bardzo, bardzo zamożni ludzie z Wietnamu. I to w ogóle ten plac zabaw wygląda jak nowy. Jakby powstał, nie wiem, parę dni temu, a kompletnie nie jest użytkowany. No przynajmniej ja mam takie wrażenie, no bo zobaczcie, że nawet te urządzenia nie są jakoś bardzo zmęczone. W ogóle dziwnie się czuję w takim miejscu. Jak widzicie, za mną opuszczone osiedle, a tutaj jest kurczę kompletnie pusto. Zobaczycie zaraz sztuczne jezioro, które zrobili tym właśnie bogaczom. I patrzcie, jak to wygląda. Nowy budynek odnowiony, stary, nowy, stary, 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 nowy, stary, stary, stary. W sensie nie stary, a po prostu nie zrobiony. Nie ma tu zbyt dużo samochodów, ale na przykład jest coś takiego, że ludzie sobie robią, zobaczcie, ogródki, warzywka jakieś, więc spoczko. Słuchajcie, no jeszcze jedna sprawa. Przez niektórych to osiedle jest uważane za nawiedzone, ponieważ oni tutaj w Azji mają wszyscy to do siebie, że jeśli nie wyszedł jakiś interes, biznes, to dlatego, że było to wybudowane na cmentarzu chociażby, było to, nie wiem, ktoś tutaj uciął smoka, coś zrobił, zbezcześcił, zdewastował, ktoś rzucił na to klątwę. No i od tamtej pory pokazują się tutaj dziwne rzeczy, dzieją się tutaj dziwne rzeczy. No więc ludzie też myślą i boją się tutaj przychodzić często w nocy, ponieważ jest to nawiedzone. Czy jest tu ciemno? Nie, jest tu półmrok. Ale wygląda to naprawdę dobrze. Tutaj jest taka świetna perspektywa właśnie na całe to osiedle czy małe miasteczko i nie mógłbym tutaj nie pozdrowić Pelikana, bo to miejsce podesłał on nam, a w sumie my znaleźliśmy film z tego miejsca u niego na kanale. Także Pelikan, serdecznie pozdrawiamy. Ty tam teraz atakujesz jeszcze mocniej Azję. Powodzonka, mordo. Teraz też rozkminiłem taką jedną rzecz, że patrzcie, tu wszędzie pomiędzy są zrobione takie murki. Pyk, pyk. I to rozdziela działkę. I zobaczcie, przejdziemy sobie wzdłuż, bo tu jakby ktoś miał... Przód jest jakby z tamtej... Nie, tu jest wjazd, tu miał być garaż chyba, tak? Czy tu miał być... Nie, tu miał być garaż. To zobaczcie, że te ogrody i przejście wokół tego domu jest praktycznie kompletnie małe. Tu jest trochę miejsca na podjazd, tak? Idziemy teraz jakby wzdłuż ściany sąsiada. Tu w ogóle widać, jak są schody zrobione. Tak jakby bokiem powsadzane. No ale to Azja, może tak się to buduje. I zobaczcie, to jest tył i tu macie praktycznie tyle ogrodu, tak? O tam to widać, ktoś ma wsadzone po prostu takie ogrodzenie wielkie i jeszcze kolce. I tak samo analogicznie w tą stronę. Tutaj na przykład balkony się już spotykają z balkonami i można sobie je połączyć, kupić obydwa budynki, zrobić kładkę i mieć jeden wielki. Odkąd tutaj jesteśmy, to póki co jeździ tylko jeden skuterek tak naprawdę. Nie widać jakiegoś wielkiego ruchu, pomijając jakieś tam robactwo, ptaki, no i 3 chłopków, którzy łażą tu z kamerami. Więc mimo tego, że te budynki są pobudowane, to raczej tak nie za dużo życia tutaj widać w tych budynkach. Ja wiem, że to ludzie są pewnie w pracy i tak dalej. Tylko właśnie 600 budynków, ale jeżeli doliczymy, że to jest kilka pojedynczych mieszkań i tak dalej, no to się już robi naprawdę, kurde, kilka tysięcy ludzi, które musiałoby być potencjalnie zainteresowanych kupnem tego miejsca. Teraz możecie porównać dwa ujęcia. Wiem, że na jednym są kolory, a na drugim nie, ale chodzi o to, żebyście zobaczyli, że jest tutaj dosyć ciemno. Tutaj wszystko w tej kamerze widać, jednej, a w drugiej no raczej, czyli no też wszystko widać, no bo jest w miarę jasno, no. Ale widać trochę gorzej. Tak, tutaj krążę i krążę i już sam nie wiem, czy ja gdzieś byłem albo nie byłem. Nie mam żadnego pojęcia, ale idę zobaczyć to, co wisi tutaj na tych drzewach. Jakieś owoce są chyba. Co to jest? Jakieś narośla. Google mówi, że jest to jackfruit. Pierwszy raz coś takiego widzę chyba. Czyli w sumie to, co rośnie tutaj, to też są te jackfruity, tylko są takie małe po prostu jeszcze. Tutaj ktoś ma, słuchajcie, palmiarnię.
Ja to się jaram tymi ogrodami tutaj, naprawdę. Chciałbym mieć taki azjatycki ogród u siebie, ale to nie przejdzie. O, tutaj na wprost to ładnie widać, tylko tu mało klonów mają z tego co widzę. Głównie to właśnie jakieś palmy i coś, co nie mam do tego pojęcia czym jest. Dziwnie to jest zrobione, w ogóle tak namazane wszystko, u nas by to nie przeszło. To jest to, o czym mówiłem, obczajcie. Dzień dobry sąsiedzie. Tam tutaj ktoś mieszka. Tutaj chyba też. I tam dalej. Chyba też. Więc jeden z drugim sobie mógł rano machać. Schody w ogóle też zrobione z cegły. Chociaż nie, dolem jest taka podmurówka. Okno na klatce schodowej. Oni tu chyba, nie wiem, wielodzietne rodziny mogli mieć, bo albo każdy w domu miał swoje piętro dosłownie. Z balkonem. O, i tutaj to samo, proszę. Normalnie jeżeli tu jest nasze pomieszczenie, tam jest sąsiada, tam są jeszcze dalej drzwi, to jak tam była łazienka, jak zrobił przeszkolenie, to wszystko było widać. A gdzieś tam słyszałem koguta. Autentycznie słyszałem kukuryku. Dziwne miejsce. Szczególnie tak jak zauważyliście, oprócz tego mojego ględzenia, to tutaj nie ma ludzi, tutaj nikogo nie ma. No, ja wiem, że pokazuję wam głównie budynki, które są opuszczone i puste z założenia, ale no jednak są te dokończone budyneczki. Chyba że deweloper, bo firma Lideco istnieje dalej, co ciekawe, ona przetrwała. Chyba że deweloper próbuje ratować co się da, co robi takie domy pokazowe i liczy na to, że ktoś to jednak kupi. Ludzie, którzy mieliby być bogaci i tak dalej, raczej by zakładali, że chcą mieć indywidualne budynki, tylko dostosowane do siebie. A kurde, tutaj wszystkie miały być identyczne. No nawet można zobaczyć jeden taki właśnie szereg identycznych budynków, co też niejako mogło straszyć potencjalnie tych bogatych kupców. Część ludzi się skusiła, tak jak mówiliśmy o tym, że to kupiła. Część ludzi wpłaciła tylko zaliczki. Część ludzi to odbudowała własnym kosztem, więc pewnie ci, którzy się, nie wiem, zakredytowali albo po prostu wrzucili tą kasę, jakieś oszczędności swoje, to po prostu walczyło o to, żeby to odnowić. I tak stało takie bardzo dziwne osiedle duchów. I może sprawdźmy poziomicą, czy na przykład wylewki są tutaj równe, czy fachowcy na świecie są zawsze tacy sami. Poziom 0. 0 stopni, czyli spoko. 0. 0. Jeśli chodzi o budownictwo, to ta wylewka nie jest taka zła. Tutaj macie fajne odzwierciedlenie tego, jak to mogło wyglądać, gdyby wszystko było zamieszkane, a jak w rzeczywistości wygląda, czyli większość opuszczonych, no i jeden wykończony budynek. No i ten wykończony, no powiedzmy sobie szczerze, może nie jest to mój styl, ale jest naprawdę ładny. No i przede wszystkim ten ogród na dachu naprawdę robi wrażenie. Chciałbym na przykład mieć ogród na dachu. No ale dobra, chodźmy dalej, bo tak jak mówiłem, im niżej, tym lepiej dla mnie będzie, bo czym jestem starszy, tym może bardziej świadomy ze swojej fizyczności i ze swojej ułomności i że wolałbym stąd nie spaść po prostu. Chodząc po tym nie mam zaufania do azjatyckiej konstrukcji, ale to jest fajne miejsce, powiem wam. Sama góra, echo się zrobiło i zobaczcie, to są te wieżyczki, które wcześniej było widać z zewnątrz, małe okienka i tutaj fajnie byłoby, ja bym tu mógł mieć pokój, jakieś studio sobie zrobić, wiecie, takie urbexowe i tak dalej. Widok przez balkon, to jest strefa wykończona. A tam niewykończona. Już miałem schodzić, ale muszę wam to pokazać. Wczorajcie tam, teraz przybliżam, tak cyfrowo. Pani sobie wyszła na daszek pogadać przez telefon. Na ten daszek, który jest tutaj, niektóry nie ma barierki. Ale pomyślałem sobie, że w tym powinna się zainteresować jakiś hotel po prostu, sieć hoteli może wykończyć to, odkupić
i porobić na każdym piętrze, bo się da tak zrobić, do wynajęcia jak Airbnb i tak dalej. Wietnam się rozwija, robi się bardzo turystyczny. Napiszcie też w komentarzu, czy ktoś z Was był w Wietnamie. Nie wiem, ja tu jestem dopiero wylądowaliśmy i jesteśmy już tutaj, więc no nie wiem, z 2 godziny, 3, no ale generalnie jest ładny, tak? Tylko pada, jest wilgotno, duszno i gorąco. Ale tak, to jest przepiękny z tego, co widzę. Słuchajcie, spotkałem Jamesa, który do mnie podbił, właśnie zrobił właśnie znak pokoju i tak dalej, zagaił, co tutaj robię, że jestem vlogerem i tak dalej. No i powiedział, że James tutaj mieszka. Okay, so James, hello, nice to meet you. Nice to meet you. You just told me that you live Yeah. here. Could you describe the story about this property, about this little town, how you live there? Yeah. So the first thing that I want to say that the security here. Yeah. So is have been like changed like 3 club of security here. Yeah. Yeah. So security here is very good, and the town here is very chill. Yeah. Like after a day you working, and you just come home and you lay down. Everything is very beautiful. Yes, it is. Actually, it is. But for me, I have personal thought that it's a little strange that you have beautiful building like that, Yeah. and you have you saw that unfinished building. It's strange for you, or it's normal at this moment? For now, it's normal because I have a lot of more property now. Yeah. Yeah. So, I love to live here because I also have a house in Yeah. the center of Hanoi. Yeah. Yeah. But like, I feel here the air is very good. It's better than in the center. So, yeah. Honestly, it is. And Yeah, I love it's- to living here, but it's quite far from the center and market here. Everything is very cheap, you know. Yeah. Because it's outside of the city, and like sometimes I feel very inconvenient because you cannot find the place that you want to entertain. Yeah. Because they also close very soon. So yeah. Okay, so the last question: you want to stay here, or you want, I don't know, to sell this property and go in enterprise, or you believe that this city will be finished and a lot of entertain shops will come in here? So for the future, like Just a second, I will change my hand. Okay. yeah, okay. So like for the future, like the city will open to here, Yeah. to Hoài Đức. So I still want to live here because I live with my family Yeah. here. Yeah. So I want to keep this property. Yeah. Because this property have a long story for me, so I want to keep it. Okay, great. Słyszeliście? Pewnie poza kamerą, bo nie wszystko mówił tutaj do kamery. Że właśnie głównie poza kamerą właśnie opowiadał, że też ma firmę, że to inwestycyjnie i tak dalej, więc wydaje mi się, że właśnie jest jedną z rodzin, które kupywały tutaj nie dość, że do zamieszkania, ale też do inwestycji. Przynajmniej tak to zrozumiałem. Jeżeli źle zrozumiałem, to James, możesz mnie poprawić w komentarzu, bo obiecałeś, że będziesz to oglądał. Kręcę teraz Łukasza, że jestem duchem właściciela z Polski. Jestem duchem właściciela z Polski. Czego, przybyszu, oczekujesz? Ile za metr? Ogólnie dół ma 114 metrów. Jak dla Ciebie 10 000 złotych, matematykę zostawiam Tobie. Bo tak na oko, James, z którym gadałem, ma 20, góra 25-6 lat. A historia tego osiedla jest przed 12, w momencie, kiedy to wszystko się zamknęło. I we wszelkich dostępnych źródłach znalazłem, że Lideko jakby nie miało planów tego odnawiać, a wychodzi na to, że te budynki, które są zamieszkałe, nie są właśnie te sprzed 10 lat, tylko są jakby odnawiane na bieżąco i tutaj te karteczki też o tym świadczą, jak są jakieś wezwania i tak dalej, czyli rzeczywiście coś tu się dzieje. Moja ręka 39 stopni, 40. Ja tego bym użył w swoim mieszkaniu, aby sprawdzić, gdzie mam najzimniejsze na przykład jakieś kąty w domach, skąd mi ucieka powietrze, żeby w zimę móc to dobrze zaizolować i żebym po prostu mój dom był bardziej ekonomiczny. Rozumiecie, o co chodzi? Co najlepsze, mieliśmy się gdzieś spotkać, a już nie pamiętam gdzie. A jeszcze jest lepsze to, że Łukasz ma internet, Kuba ma internet,
a ja mam internet z hotspota od Łukasza albo od Kuby, więc jak nie mam ich blisko siebie, to nie mam internetu. Zaczynam koczować tutaj i zaczynam nowe życie. I czekam, aż ktoś mi z Polski odkryje na przykład i będzie chciał przygarnąć i zabrać do Polski i do domu. No zobaczcie, widać nawet nazwę firmy, która wykonywała cegły. Taki mały niuansik. Tu się ładnie można przejechać. Zobaczcie, ta część jest ładna, zamieszkała. Ale tutaj już mamy zamurowane budyneczki. To mnie właśnie ciekawiło, że tam było wywalony jakby balkon. 500 kalorii spalone, super. Tutaj właśnie był balkon, czyli jakby deweloper ruszył tutaj z budową, ale nie zdążył jej dokończyć i tak na przestrzeni lat zostało to opuszczone. Jakiś ogródek, pomidorki, te sprawy. Tam dokładnie to samo. A ja powiem wam szczerze, że się zgubiłem, serio. Nie wiem, gdzie ten chłop jest. Gdzieś wiem, że przy wodzie chyba nas wysadzał. Tylko tak się zastanawiam właśnie, gdzie powinienem iść. Bo ta woda, dobra, jest tylko jedna, co nie? Ale o, dobra, widzę Łukasza. Zobaczyłem go tam przez dziurę w ścianie, znaczy przez w sumie brak okna. No to jakiś, kurde, Napoleon. Grubo. Ty, wiesz co? Ja nie wiem, gdzie jest ten chłop. A to nie jest ten, co tu stoi? Nie. Bo ja zrobiłem zdjęcie jego rejestracji. A o tym sobie pomyślałem, że gdyby coś się wydarzyło, to na policję rejestracja. Też miałem takie z tyłu głowy, że pojedzie i sobie weźmie rzeczy, ale no miał być o 14, więc pewnie tu wróci i O 13:30 miał być. A jest? Za 15-14 minut miał To być. jest restauracja niedaleko i tak dalej, to może poszedł coś zjeść po prostu. No, póki nie ma 13:30, to nie panikujmy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po wietnamskim mieście duchów, chociaż jak widzieliście, nie do końca jest takie opuszczone. Przypominamy również o partnerze naszego dzisiejszego odcinka, czyli o Hammerze, który przygotował dla Was specjalną ofertę dla telefonów z serii Construction. Jeżeli chcecie więcej szczegółów, to więcej informacji w opisie tego filmu. A my lecimy dalej z naszą wyprawą po Wietnamie. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Kierowcy nie ma nadal.